tym filmiku naprawdę znajdziecie bardzo dużo spoilerów, więc oglądacie na własną odpowiedzialność. A jeżeli ktoś chce posłuchać o BTS, to niech kliknie dokładnie na tę minutę. Pora na kolejną część teorii BTS. W poprzedniej części omówiłam Blood, Sweat and Tears w kontekście takim bardziej symbolicznym, jeżeli chodzi o religię, mity, sztukę itd., a w tej części skupię się na książce Hermana Hesse Demian, na podstawie której właśnie to Blood, Sweat and Tears powstało, ale nie tylko Blood, Sweat and Tears, bo ogólnie album Wings i wszystkie short filmy, te krótkie filmiki teaserowe, które niestety albo stety, które omówię w następnym filmiku, bo po prostu nie starczyłoby mi czasu, a tego jest naprawdę mnóstwo i przytoczę tutaj naprawdę dużo cytatów i mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc zaczynamy od jednego słowa, którym jestem w stanie opisać tę książkę, a mianowicie mistrzostwo. To było coś niesamowitego. Co prawda na początku byłam troszeczkę przerażona, jak zobaczyłam, ile tam jest opisów, że nie ma dialogów, są głównie opisy. Wydawało mi się, że ta książka będzie naprawdę ciężka do przeczytania, właśnie ze względu na ilość opisów. Ta książka ma niecałe 150 stron, a ilość takiego zbitego tekstu po prostu mnie jakoś przytłoczyła, aczkolwiek książkę całą przeczytałam bardzo, ale to bardzo krótko. Jeżeli by tak podliczyć czas, który na to poświęciłam, to myślę, że bez zmęczenia, odejmując wszelkie możliwe inne właśnie takie rzeczy, które nas wyprowadzają z koncentracji, to dałoby się ją przeczytać w jeden dzień. To na pewno, w kilka godzin po prostu da się to przeczytać, bardzo szybko ją się czyta, bardzo fajnie, aczkolwiek prostym do końca językiem nie jest napisana, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo jest niesamowita, jest po prostu niesamowita, ja jestem już jej po uszy zakochana i mam wrażenie, że przeczytam ją jeszcze nie raz, bo to było coś cudownego. Niektórzy mówią, że jest to książka o dojrzewaniu i przyjaźni i z jednej strony się z nimi zgodzę, ale z drugiej jest to książka o poszukiwaniu własnej drogi, o odnajdywaniu samego siebie, zaczynając już od samego początku, czyli od dzieciństwa. W książce jest bardzo dużo właśnie takich aspektów filozoficznych i psychologicznych, te wszystkie takie procesy psychologiczne są dokładnie opisane i omówione, więc to robi wrażenie, aczkolwiek nie jest to opisane w żaden możliwie nudny sposób, bo jest to coraz ciekawsze i sprawia, że chce się więcej i tę książkę się po prostu pochłania. Ale teraz skupmy się na samej treści. Narratorem tej powieści jest Sinclair, który już na samym początku ostrzega, że historia moja nie jest przyjemna, nie jest tkliwa i pełna harmonii jak historie wymyślane. Ma posmak nonsensu, pomieszania szaleństwa i marzeń, jak życia ludzi, którzy nie chcą siebie już dłużej okłamywać. Już po samym początku i po samym tym cytacie możemy spodziewać się opowieści trudnej, wymagającej myślenia i interpretacji, ale to właśnie sprawia, że ta książka jest tak bardzo wyjątkowa. Sinclair już od samego początku opowiada o dwóch światach. Jeden świat stanowił dom ojcowski, lecz w istocie był on jeszcze ciaśniejszy. Obejmował właściwie tylko moich rodziców. Świat ten był mi dobrze znany, zwał się matką i ojcem, miłością i surowością, przykładem i szkołą. W tym świecie istniały linie proste i drogi wiodące w przyszłość, obowiązki, przewinienia, wyrzuty sumienia i spowiedź, przebaczenie i mnóstwo dobrych postanowień, miłość i szacunek, słowa z Biblii i mądrość. Tego świata należało się trzymać, aby mieć życie jasne, czyste, piękne i pełne ładu. Drugi świat natomiast rozpoczynał się już w samym wnętrzu naszego własnego domu i był całkiem inny. Inaczej pachniał, inaczej mówił, obiecywał i domagał się innych rzeczy. Wszystkie te piękne i ohydne, dzikie i okrutne rzeczy istniały wokół na sąsiedniej ulicy, w sąsiednim domu. Wszędzie kwitł bujnie i pachniał ów drugi gwałtowny świat. Wszędzie, tylko nie w naszych pokojach, gdzie była matka i ojciec. Sinclair ma swój jasny świat, którym jest dzieciństwo i dom, rodzice i rodzina i te wszystkie ideały, którymi się kieruje, aczkolwiek istnieje także ten
Zły, tak zwany zły świat, ciemny świat, który łączy się z wejściem w dorosłość i tymi wszystkimi pokusami, które na nas czekają. Sinclair żyje w tym jasnym świecie, aczkolwiek ze strachu przed jednym z buntowników wymyśla kłamstwo, wymyśla kradzież jabłek właśnie po to, żeby się mu przypodobać, żeby on nie zrobił mu krzywdy. Aczkolwiek od tamtej pory żyje wyrzutami sumienia i po prostu do takiego stopnia, że aż choruje i wymiotuje, nie może nad tym zapanować, szczególnie, że nagle się okazuje, że jego wróg ma go w garści. Nie mogłem pójść na górę. Życie moje było zrujnowane. Myślałem o tym, żeby uciec i nigdy już nie wracać, albo żeby się utopić. Nie były to jednak zbyt wyraźne wyobrażenia. Usiadłem w ciemności na najniższym stopniu naszych schodów, zwinąłem się w kłębek i zatopiłem we własnym nieszczęściu. Lecz wszystko to teraz już do mnie nie należało. Wszystko to było jasnym światem ojca i matki, ja zaś pełen winy. Pogrążony byłem głęboko w obcej toni, uwikłany w grzech i straszną przygodę. Zagrożony przez wroga żyjący w oczekiwaniu niebezpieczeństwa, hańby i lęku. Z całego tego przeżycia, na ile dotąd je zrelacjonowałem, ta chwila była najważniejsza i najbardziej trwała. Było to pierwsze naruszenie świętości ojca, pierwsze podcięcie filarów, na których spoczywało moje dzieciństwo, a które zniweczyć musi każdy człowiek, zanim zdoła stać się sobą. Z przeżyć tych, niedostrzegalnych dla nikogo, składa się wewnętrzna, najbardziej istotna linia naszego losu. Naruszenie takie i podcięcie zarastają znowu, zagojone zostają zapomniane, lecz w najtajniejszej głębi nadal żyją i krwawią. Tak jak już mówiłam, Sinclair nie potrafi sobie wybaczyć tego grzechu i choruje. Dla niego do tej pory najważniejsza była czystość. To dzieciństwo było czystością, dom był czysty i ta czystość go tak jakby przepełniała. W końcu spotyka Damiana, który jest dla niego zagadką i momentami nawet zastanawia się tak naprawdę, czy on jest człowiekiem. Damian jest dla niego swego rodzaju przewodnikiem, który pokazuje mu świat z zupełnie innej strony i daje inne spojrzenie na wszystko. No, więc mnie się wydaje, mówił dalej, że tę historię o Kainie można też rozumieć w zupełnie inny sposób. Większość z tych rzeczy, których nas uczą, jest z pewnością prawdziwa i słuszna, ale można je wszystkie ująć w sposób całkiem inny niż to robią nauczyciele i wtedy mają one przeważnie znacznie więcej sensu. Tak jak już powiedziałam, Damian stał się swego rodzaju przewodnikiem dla Sinclaira, który pomagał mu odnaleźć prawidłową drogę życiową, gdy ten z niej zboczył. Ewidentnie też pomagał mu zaakceptować czekający na niego los. Damian tak naprawdę jest książką o każdym z nas, każdym z was i idee i myśli zostają naprawdę w znakomity sposób opisane. Zakończenie tej książki jest bardzo zaskakujące i doprowadza do łez, szczególnie, że przez krótki czas czytania tej książki zdążyłam zżyć się z bohaterami, a te wszystkie właśnie opisy poszukiwania siebie zostały tak idealnie przedstawione, że nie dało się uwierzyć po prostu, że to już jest koniec, że nie będzie dalej, nie będzie więcej odpowiedzi na nurtujące nas pytania, które mimo wszystko zostały w głowie. Chwilowo to było tyle na temat tej cudownej książki i mimo, że psioczymy tak naprawdę na big hit za dawanie nam teledysków pełnych teorii, niezrozumiałych, których po prostu trzeba interpretować na milion sposobów, to tak naprawdę powinniśmy być im wdzięczni za opieranie się na takich dziełach jak właśnie Damian, czy Omelas, czy film Lost River, a także na przykład Biblia, mity i po prostu sztuka. To pokazuje tak naprawdę, że K-pop nie jest tylko i wyłącznie grupką wystylizowanych, tańczących chłopaków. K-pop przybliża nam sztukę i teledyski BTS i nie tylko BTS właśnie są takim potwierdzeniem tego, że tak naprawdę da się połączyć sztukę z rozrywką i przekazać jakieś takie właśnie ideały i coś, co pomoże nam w życiu właśnie odnaleźć tą dobrą drogę. Książkę jak najbardziej polecam przeczytać, szczególnie, że czyta się ją bardzo szybko, głównie właśnie dlatego, że nie tylko Blood, Sweat and Tears się na tym opiera, ale także Wings, tak jak już wspominałam. Jeżeli chcecie zrozumieć te wszystkie krótkie filmiki teaserowe, które wyszły, jest ich 7, to powinniście sobie przeczytać Damiana, bo wtedy to wszystko nagle nabiera sensu i nie widzi się tej właśnie takiej symbolicznej interpretacji, że ten kolor oznacza to, a tutaj dym oznacza tamto, tylko widzi się konkretne powiązania z tą książką i to nabiera więcej i więcej sensu. Tak jak już powiedziałam, nie tylko Blood, Sweat and Tears się opiera na tej książce i nie tylko Wings się opiera na tej książce. Mam wrażenie, że cały ten właśnie koncept
przemijającej młodości, tego wchodzenia w dorosłość, to wszystko jest ujęte zarówno w Demianie, jak i w teledyskach i tekstach BTS. Mamy te problemy, mamy te grzechy, te pokusy i to wszystko jest idealnie opisane w tej książce, więc jak najbardziej polecam. Jeżeli właśnie chodzi o Demiana, to przejście, tą mijającą młodość, to przejście w dorosłość można także określić właśnie jako moment śmierci i wewnętrzny zgon. Każdy człowiek przeżywa tę trudność. Dla przeciętnej natury jest to ów punkt życia, w którym wymagania własnego bytu wiodą najbardziej zaciekły spór z otaczającym światem, w którym stoczyć trzeba najbardziej zaciętą walkę o własną drogę naprzód. Wielu przeżywa ów zgon i ponowne narodziny, które są naszym losem jedynie ten jeden raz w życiu, w chwili gdy próchnie ci stopniowo rozpadać zaczyna się świat dzieciństwa, gdy wszystko co ulubione chce nas opuścić i nagle odczuwamy wokół siebie samotność oraz śmiertelny chłód wszechświata. A bardzo wielu na zawsze już pozostaje na tej mieliźnie przez całą resztę życia, lgnąc boleśnie do wszystkiego, co bezpowrotnie minęło, do marzenia o raju utraconym, najgorszego i najbardziej morderczego ze wszystkich marzeń. Tak naprawdę w tej książce jest wiele takich cytatów tego typu, które potrafią pomóc nam zrozumieć tak naprawdę, o co chodzi w tych teledyskach BTS i o co chodzi w tej przemijającej młodości, aczkolwiek przytoczę jeden z moich ulubionych. Chwilami wiedziałem. Celem mego życia było stać się takim jak ojciec mój i matka, takim jasnym i czystym, tak doskonałym i porządnym. Lecz do tego celu daleka wiodła droga, na razie należało przesiadywać w szkołach, studiować i przechodzić przez różne doświadczenia i próby. A droga prowadziła nieustannie obok tego innego mrocznego świata i poprzez ów świat. Bynajmniej też nie było wykluczone, iż wejdzie się i pozostanie w nim, że utonie się całkowicie. Jestem 100% pewna, że nie muszę wyjaśniać, dlaczego ten fragment jest jednym z moich ulubionych, a szczególnie ostatnie zdanie o utonięciu w mrocznym świecie. Myślę, że nawet można się śmiało odnieść do War of Hormone, gdzie opisane jest właśnie to, co Sinclair w którymś momencie życia zaczyna odczuwać. Nadeszły lata, w których ponownie dokonać musiałem odkrycia, że we mnie samym tkwi pierwotny popęd, którym w tym dozwolonym, jasnym świecie musi się przyczajać i ukrywać. Jak każdego człowieka, tak też i mnie opadło budzące się stopniowo uczucie płciowości jak wróg, jak niszczyciel, jako coś zakazanego, jako pokusa i grzech. Już sam ten cytat tak naprawdę można odnieść także do tekstu piosenki Blood, Sweat and Tears. 아파도 돼 난 묶어줘 내가 도망칠 수 없게 꽉 쥐고 나 흔들어줘 내가 정신 못 차리게 Kissing me on the lip 술만 내 너라는 감옥에 중독되게 네가 아닌 다른 사람 선비지 note 알면서도 삼켜버린 독이듯 I nawet jeśli to idealnie pasuje, to dam wam jeszcze kilka przykładów, tak raczej kilka cytatów, które opisują miłość Sinclaira do Ewy, czyli kobiety ze swoich stóp. Lecz gdy spojrzałem na to małe zdjęcie, serce moje na chwilę przestało bić. To przecież był mój obraz ze snu. To była ona, ta wielka, niemal męska postać kobiety, podobnej do swego syna, w której splatały się cechy macierzyństwa, surowości i głębokiej namiętności. Kobiety pięknej, pociągającej, pięknej i niedostępnej. Demon i matka, los i kochanka. To była ona. Z czasem stałem się niezadowolony i zaczęły mnie dręczyć żądze. Zdawało mi się, że nie wytrzymam patrzenia na nią, gdy siedzi tak koło mnie, nie porywając jej w ramiona. Nie wiem, jak długo trwać ma ten mój sen. Pragnąłbym, aby trwał wiecznie. Pod obrazem ptaka przyjął mnie mój los, jak matka i jak kochanka. I do niego należę, a więcej do nikogo. Takich cytatów może być w tej książce naprawdę wiele i to w dodatku na każdy temat, ale teraz w końcu przejdę do interpretacji Blood, Sweat and Tears pod kątem właśnie książki Hermana Hesse. W poprzedniej części przytoczyłam wam symbole i mity, na przykład mit o Ikarze i Dedalu i różne obrazy, tytuły obrazów itd., a teraz przyjrzymy się temu teledyskowi właśnie pod kątem Demiana. Sam teledysk łączy się z filozofią niczego i nihilizmem i to ma także swoje odniesienie w Demianie. Chodzi tutaj o to, że niektóre byty po prostu nie istnieją, a jeżeli nic nie przemawia za tym, że jeden cel jest lepszy od drugiego, to powinno się wybrać taki, jaki komuś odpowiada. Dlatego też każdy z nas musi sam dla siebie dochodzić, co dozwolone, a co zabronione, dla niego zabronione. Można nigdy nie uczynić nic zabronionego i być przy tym arcyłotrem. I odwrotnie także. Właściwie to tylko kwestia wygody.
Kto za wygodny, żeby sam myśleć i sam sobie być sędzią, poddaje się po prostu zakazom takim, jakie istnieją i łatwo mu żyć. Lecz inni sami czują w sobie przykazania i dla nich zabronione są rzeczy, które każdy człowiek honoru czyni codziennie. Natomiast dozwolone są dla nich rzeczy na ogół potępiane. Każdy musi odpowiadać za siebie. W Demianie powtarza się teoria o dozwolonym zarówno dobru, jak i złu. Istnieje Bóg, który łączy te dwie cechy, łączy dobro i zło, a więc przed Nim nie trzeba ukrywać tych właśnie popędów, pokus i najmniejszych grzechów. Pokusy są właśnie tym złym światem i przeciwstawianiem się społeczeństwu i Bogu, dlatego w Blood, Sweat and Tears jest tak dużo właśnie odniesień do tych takich buntowniczych zachowań, czy buntowniczych historii, czy to właśnie mit o Dedalu, czy to te jabłka, które nawiązują do Adama i Ewy i grzechu, o tej ucieczce, o wygnaniu z Edenu i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. Albo chociażby zielony dym, który właśnie może oznaczać to przeciwstawianie się społeczeństwu, że to tak namawia jakby, bo zauważcie, że ten dym unosi się i przechodzi do kolejnego pomieszczenia i potem dzieją się naprawdę złe i dziwne rzeczy. Według mnie postacią Sinclaira, właśnie żyjącą z początku w tym idealnym, jasnym świecie według ideałów, jest Jean. Szczególnie, że jest pokazany jako ten inny i bardziej mi się wydaje niewinny, jakby dopiero poznawał ten inny świat i zostawał przez niego przyciągany. Poza tym nawet konkretne sceny mogą do tego nawiązywać, na przykład zasłanianie jego oczu, tak jakby nie mógł dostrzec prawdy o tym świecie, bo społeczeństwo i religia narzucają mu jakieś ideały i on nie jest w stanie tego zobaczyć, a potem w momencie, kiedy te oczy zostają odsłonięte, wszystko się zmienia. Według mnie też Vi jest Demianem, chociaż spotkałam się z teorią, że każdy z członków w jakimś stopniu jest tam jakimś takim małym Demianem, aczkolwiek Vi wydaje mi się najsensowniejszy, szczególnie, że jakby pokazuje Jeanowi tą inną stronę świata, właśnie odsłania mu oczy i sprawia, że on zauważa to, czego nie dostrzegał wcześniej. Jednak już przed tą sceną, jak Vi odsłania mu oczy, Jean w jakiś sposób poddaje się temu jakby złu, tej drugiej części, temu drugiemu światowi jakby, i to może symbolizować właśnie puszczanie tego balonika. Ten balonik może być symbolem właśnie tych ideałów narzucanych przez społeczeństwo i w tym też momencie Rap Monster recytuje fragment z Demiana. He too was a tempter. He too was a link to the second. The evil world with which I no longer wanted to have anything to do. Potem jest scena, kiedy Suga gra na organach. Co ciekawe, gra melodię bardzo znaczącą, bo w książce ta melodia też się pojawia. Jest to Passacaglia, czy jakoś tak nie umiem tego wymówić z góry, przepraszam, aczkolwiek jest to właśnie bardzo ważna melodia w książce, którą gra dla Sinclaira także inny jego przewodnik. Oprócz tego pojawiają się także inne symbole, na przykład ptak, który przez całą tą książkę ma bardzo ogromne znaczenie. Ptak wykluwa się z jajka. Jajkiem jest świat. Kto chce się narodzić, musi świat zniszczyć. Ptak leci do Boga, a imię Boga Abraxas. Abraxas właśnie był tym bogiem, o którym wspominałam chwilę temu, tym bogiem łączącym pierwiostek zarówno dobra, jak i zła, przed którym nie trzeba było niczego ukrywać i po prostu był takim właśnie bogiem idealnym, który nas rozumie. Nowa nasza wiara, dla której obraliśmy obecnie imię Abraxas, jest piękna, przyjacielu. To najlepsze, co posiadamy, ale to jeszcze niemowlę. Skrzydła mu jeszcze nie wyrosły. I ten fragment właśnie może także oznaczać, że Vi w jakimś stopniu odzwierciedla także postać Abraxasa. Aczkolwiek najbardziej według mnie znaczącym momentem zarówno w teledysku, jak i w książce, który właśnie potwierdza to, że Vi jest tym Demianem, ewentualnie Vi jest tym Abraxasem, jedno i drugie jak na mój gust, jest moment pocałunku. W książce także pojawia się ten pocałunek i jest bardzo ważny, ale także bardzo symboliczny, bo z jednej strony oznacza pożegnanie, a z drugiej strony właśnie akceptację samego siebie i tego losu, który na nas czekał i którym zdecydowaliśmy się podążać. A jeśli mnie wtedy zawołasz, nie przybędę tak materialnie na koniu czy koleją. Musisz wówczas wsłuchiwać się w samego siebie i wtedy się przekonasz, że jestem w tobie. Posłusznie zamknąłem oczy i poczułem lekki pocałunek na moich wargach, na których zawsze pieniło się nieco krwi, a nigdy nie chciało jej jakoś ubywać.
a potem zasnąłem. Końcówka teledysku, scena z lustrem, pękające rzeźby, pękająca twarz Gina, która przybiera tak jakby właśnie coś na wymiar, na kształt łzy, takiej wiecznej łzy, która nigdy nie miałaby się zagoić, rany, która nigdy nie miałaby się zabliźnić. To wszystko idealnie podsumowuje ostatni akapit książki. Opatrunek był bolesny. Wszystko, co od tej chwili ze mną się działo, było bolesne. Lecz czasami, gdy odnajduję klucz i potrafię zejść gwałtownie w głąb siebie, tam gdzie w ciemnym lustrze drzemią wizerunki losu, wystarczy mi się schylić nad owym ciemnym lustrem i widzę mój własny obraz, który teraz oto podobny jest całkiem do niego, mego przewodnika i przyjaciela. Zaspoilerowałam co prawda naprawdę dużo, ale ostrzegałam, więc jeżeli ktoś dotrwał do samego końca, to wie już tak naprawdę o tej książce wszystko, a przynajmniej większość. Mam nadzieję, że Wam się podobało i ja osobiście nie mogę się już doczekać następnej części, gdzie będę interpretować krótkie filmiki teaserowe do Wings, gdzie tych fragmentów, tych cytatów recytowanych przez Rap Monstera jest naprawdę dużo, a same sceny mają powiązanie z książką i to jest naprawdę ciekawe i niesamowite, więc jeżeli Wam się podobało, jeżeli macie jakieś konkluzje, jeżeli czytaliście książkę, jeżeli macie mi cokolwiek do powiedzenia, co przeoczyłam, co było naprawdę ważne, to czekam jak zawsze na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym filmiku.